Ten wywiad został nagrany przed imprezą InvestCavs, a dokładniej 28 marca. Rozmawialiśmy zatem jeszcze przed tym momentem, kiedy Donald Trump ogłosił cła dla całego świata. Paradoksalnie jednak tematy, które poruszyliśmy z Marcinem podczas wywiadu, są dziś jeszcze bardziej aktualne, a potencjalna recesja stała się jeszcze bardziej prawdopodobna. Donald Trump zasiadł do stołu międzynarodowych rozmów, rozrzucił wszystkie szachy na tej szachownicy i zaczyna tak naprawdę nowe rozdanie. Jest tak dużo zmiennych w ostatnich czasach, że postanowiłem to wszystko dzisiaj uporządkować w dzisiejszej rozmowie i człowiekiem, z którym będę to porządkował, jest Marcin Kremiec, szef działu inwestycyjnego Independent Trade. Witaj, Marcinie. Cześć, witam. No to proste, szybkie pytanie, które myślę, że jest w głowach wielu Polaków, ale też nie tylko Polaków, ludzi na całym świecie. Czy te szalone decyzje albo te szalone zagrywki negocjacyjne na całym świecie Trumpa doprowadzą do recesji? No, to jest otwarte pytanie w tym momencie, dlatego że Trump podjął już wiele decyzji, ale też padło z jego ust wiele takich stwierdzeń, które nie mają pokrycia jak do tej pory w faktach, czyli zapowiedział na przykład cła na różne kraje i tutaj jak do tej pory tylko niewielka część tych ceł faktycznie weszła, natomiast inne pozostają tylko zapowiedziami, więc z dnia na dzień zmienia się sytuacja dla wielu firm z całego świata i taka niepewność, którą tworzy Trump, może w pewnym momencie doprowadzić do tego, że faktycznie do tej recesji dojdzie. Myślę, że jeszcze w tym momencie jest za szybko, żeby stwierdzić tutaj coś na 100%, ale recesja to jest temat, który nieprzypadkowo w mediach się pojawił teraz. Recesja jest wymieniana często przez inwestorów, przez firmy, które swój kapitał akumulują, inwestują na rynkach światowych, ale jak bardzo recesja mogłaby dotknąć po prostu naszego widza, który nie inwestuje na rynkach międzynarodowych, często nie jest w ogóle inwestorem, ma swój kapitał w Polsce, jako oszczędności na polskim rynku. Oczywiście inwestuje wtedy będąc all-in 100% w polskim rynku, ale jak dotknęłaby taka recesja w Stanach przeciętnego Polaka, który zarabia kilkanaście tysięcy złotych, żyje sobie spokojnie i mówi, mnie to w sumie nie dotyczy, więc po co się tematem interesować? Myślę, że jeśli faktycznie doszłoby do recesji w Stanach Zjednoczonych, to byłaby to taka pierwsza faktycznie duża recesja od 17 lat tak naprawdę, dlatego że w trakcie COVID-u, to był taki specyficzny przypadek, można powiedzieć. Jeśli teraz do takiej recesji w Stanach Zjednoczonych by doszło, to myślę, że na pewno przełożyłoby się to na rynek pracy w Polsce. W tym momencie mamy na przykład najniższe bezrobocie w historii, jakie w ogóle zostało odnotowane. I wiele osób, które od niedawna są na rynku pracy, biorą tak naprawdę to za pewnik, czyli że ta praca zawsze jest, ta praca zawsze się znajdzie. Wręcz mamy takie coraz silniejsze ruchy w kierunku tego, żeby na przykład przechodzić na, 4-dniowy tydzień pracy i tak dalej, dlatego że nikt jakby nie zamartwia się tym, czy tej pracy w ogóle może zabraknąć. Myślę, że jeśli do takiej recesji by doszło, to byłby jeden z efektów, że faktycznie część firm zagranicznych musiałaby ograniczyć miejsca pracy, więc to bezrobocie by wzrosło. Pytanie, co stałoby się z bankami? U nas akurat dużo banków w Polsce to są banki z udziałem Skarbu Państwa. Tylko część banków tak naprawdę ma właściciela zagranicznego, więc tutaj trudno na 100% stwierdzić, czy doszłoby do jakiegoś efektu domina i czy to, co stałoby się w Stanach Zjednoczonych, przełożyłoby się też na sektor bankowy w Polsce. Ja myślę, że to jest jakiś plus, że nie mamy aż tak dużo banków, faktycznie ty mówisz, banków zagranicznych w Polsce, ale Polacy się zastanawiają. Polacy są świadomi. To, gdzie jesteśmy też dzisiaj, gdzie nagrywamy, czyli w Krakowie przed imprezą InvestCavs i te ilości ludzi, które tutaj zjadą jutro i w sobotę też pokazuje, że Polacy są świadomi, nie tylko oglądając nasze kanały, czy wasz kanał, czy nasz kanał, czy w ogóle mnóstwo kanałów w Polsce, ale to, że przyjeżdżają, że interesują się, będąc na InvestCavsach, pokazuje, że Polacy dbają o swoje bezpieczeństwo, więc takie tematy nagrywamy, bo Polacy się zastanawiają, co będzie, czy nas to dotyczy, to jest przecież za wielką wodą, to w Ameryce, ale przecież nawet te oklaski w Sejmie pokazały, że gdzieś interesujemy się, oczywiście sprawa polityczna, jak politycy klaskali przy wyborze Trumpa na prezydenta, czy my jako Polacy w ogóle
tak abstrahując od tego bezpieczeństwa banków i tego, że jesteśmy daleko, że jesteśmy dużą gospodarką europejską, my powinniśmy się interesować tak bardzo sprawami Ameryki, a nie bardziej swoimi sprawami? Wiesz, jakby tak analizuję to, bo my często mówimy, Trump nam pomoże, Trump będzie wpływał na to, Trump to, Trump tamto. Teraz nasi politycy polecą do Trumpa po wytyczne, po rozmowy i tak dalej. Ja tak cały czas to analizuję. Oczywiście jest to hegemon, jest to ogromne państwo. Jak ty myślisz tak prywatnie z tego punktu widzenia? Czy my nie za bardzo interesujemy się tym, co w Stanach, czy nie powinniśmy bardziej pomyśleć, co u nas w Polsce, jak zadbać właśnie o naszą gospodarkę, jak zacząć produkować, wznowić swoje fabryki, przykładowo zbrojenia, a nie mówić, to Ameryka nas obroni, a my będziemy kupować u nich i będziemy jeszcze bardziej uzależnieni. Oczywiście jest to kontrowersyjne pytanie, bo ktoś powie, no ale my dzisiaj nie mamy bezpieczeństwa, to ktoś nas musi w tym okresie bronić i z kimś musimy się dogadać. Co do tej ostatniej sprawy, którą poruszyłeś, to ja tutaj całkowicie jestem zdania, że my powinniśmy rozwijać swój sektor zbrojeniowy i to tak naprawdę stanowi podstawę dla w jakimś stopniu naszej niezależności, więc to na 100%. Natomiast to nie zmienia faktu, że powinniśmy się interesować tym, co dzieje się w Ameryce, dlatego że czy od strony rynków finansowych, czy od strony gospodarczej, czy od strony militarnej, to Stany Zjednoczone są tutaj takim wciąż głównym rozgrywającym na świecie. A dla nas ten kraj jest tym ważniejszy, że jest to nasz sojusznik. Czyli tak naprawdę, jeśli w Stanach Zjednoczonych pojawiłyby się problemy, to potencjalnie oznacza też to problemy dla nas, czy od strony gospodarczej, czy od strony tego, że gdyby faktycznie były spadki na giełdzie w Stanach Zjednoczonych takie poważne, to u nas te spadki też będą, czy też od strony właśnie militarnej, czyli jeśli coś wydarzyłoby się takiego, że ograniczyłoby wpływy Stanów Zjednoczonych na świecie, no to przełożyłoby się to też jednak w jakimś stopniu na spadek bezpieczeństwa Polski, mimo wszystko. To też wynika trochę z faktu, że nasi politycy po prostu postawili na taki ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Można powiedzieć, że zwłaszcza PiS wybrał tylko tą drogę, więc tym bardziej jesteśmy związani ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze chciałbym wrócić, Marcin, do tej recesji ewentualnej. Pojawiły się takie głosy, one nawet do mnie dotarły, że Trump może chcieć wywołać nawet jakiś rodzaj paniki. Ostatnia rzeź, niektórzy tak to nazywali w Polsce, można było czytać w mediach polskich gospodarczych, rzeź na amerykańskiej giełdzie. I że specjalnie chce wywołać taką panikę, która może doprowadzić właśnie do jakichś ogromnych spadków, może nawet recesji, bo Ameryka ma w tym jakiś swój cel. I część moich znajomych nie rozumiejących ekonomii aż tak bardzo, nie interesujących się mocno rynkami finansowymi, pytała, ale jak? Dlaczego ma im zależeć na tym, żeby ich obywatele również dostali po tyłku, tak? Mówiąc wprost, no bo tak jak wspominasz, i bezrobocie tam faktycznie też by wzrosło. Dlaczego? Dlaczego Trump w ogóle bierze pod uwagę takie rozwiązanie? Ta ostatnia sytuacja była dość specyficzna faktycznie, dlatego że doszło do spadków na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i tutaj mówię o rynku akcji. Powiedzmy, że rynek akcji spadł o około 10%, czyli to już jest niezły spadek. Te spółki technologiczne najpopularniejsze spadły jeszcze mocniej. I faktycznie jest pewien powód, dla którego Trumpowi mogłoby to być na rękę, dlatego że jeśli spada nam rynek akcji, to część kapitału przepływa na rynek obligacji, czyli rynek długu. I w takiej sytuacji obniżają się rentowności tych obligacji. Ja wiem, że to brzmi trochę technicznie, ale już przechodzę do sedna. Chodzi o to, że obniża się koszt długu, czyli Stany Zjednoczone również mogą w tym momencie zaciągać dług po coraz niższym koszcie. A tak się składa, że w tym roku zapada dług Stanów Zjednoczonych o wartości $9 bilionów, czyli to jest 1/4 całego długu amerykańskiego. I w tej sytuacji Trump mógłby pomyśleć, no to po prostu zrolujemy to na kolejny rok, tak? Czyli przedłużymy ten dług o kolejny rok i zapłacimy ten koszt rzędu 5%. Tylko że za rok ten problem znowu powróci do Trumpa. Znowu będzie trzeba ten dług zrolować, więc prawdopodobnie może tak być, że Trump chce chwilowo doprowadzić do tego, nie przejmuje się kompletnie rynkiem akcji, a przede wszystkim przejmuje się tym, żeby rosły ceny obligacji, czyli spadały ich rentowności. Czyli na przykład jeśli rentowność spadnie z 4,5% na 3,5%, no to już ten dług można po prostu zaciągnąć po niższym koszcie, nie na rok, ale na 10 lat. I być może właśnie taki jest plan Trumpa, żeby na początku wywołać trochę zamieszania, pozwolić na te spadki na rynku akcji,
ale żeby móc zadłużyć się na dłuższy okres czasu, żeby po prostu Trump przez ten okres 4 lat teraz nie musiał już się po prostu nad tym zastanawiać i być może nawet skończyłoby się to tym, że po takim zwiększeniu zadłużenia w tym roku, za rok okazałoby się, że już Trump chce wydawać dużo więcej, nawet na wsparcie dla Ukrainy. Ja osobiście takiego scenariusza nie wykluczam. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że spłata długu, który zaciągnęli politycy kosztem zwykłego pracującego obywatela. Tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mówione w prosty sposób po kuszowemu i w trudny sposób, często tak, jak piszą gazety i często ludzie to czytają i nie do końca wiedzą, że tak jest, że to oni będą płacić i pracować ciężej, płacić więcej podatków za to, że politycy się bawią i podejmują swoje decyzje. Zanim zadam kolejne pytanie, chciałem podziękować naszemu nowemu partnerowi. Mamy tutaj za plecami, widzicie, XTB, polską platformę inwestycyjną. Są z nami również na InvestCavsach. Będzie można ich jutro spotkać. Będziemy razem działać i rozwijać się jako kanał. Niech twoja gotówka nie leży bezczynnie na koncie. W XTB możesz otrzymywać odsetki od wolnych środków. Szczegóły znajdziesz pod filmem w opisie. Powiedziałem na samym początku, Marcin, o tym, że Trump usiadł do tego stołu rozmów międzynarodowych, zostając wybrany na drugą kadencję w historii swojej bycia prezydentem. On usiadł i przywrócił tą szachownicę. Te pionki się wszystkie wywróciły. Myślę, że te pierwsze tygodnie to były po prostu szalone, szokujące dla całego świata, dla wszystkich. Jak myślisz, który pionek, już tak nazywając to tak wprost, który pionek, które państwo, nie wiem, najbardziej zostało zszokowane, no, nawet biorę pod przykład Unię Europejską jako jedność, no bo tak to można powiedzieć, że wiadomo, mamy duże gospodarki, ale Unia Europejska myślę, że też dostała pstryczka w nos. Zauważyłeś, że jakieś decyzje, o których zaraz będziemy mówili, które zostały tylko zagrywkami negocjacyjnymi, a które realnie weszły do działań, jak te cła, o których wspominałeś na początku. Kogo najbardziej zszokował swoimi decyzjami jako kraj Trump w tych pierwszych tygodniach, jak myślisz, tak gospodarczo? Myślę, że na pewno nie jest to Ukraina, dlatego że Ukraina akurat spodziewała się tego typu polityki Trumpa i tam oczywiście wszystko będzie jakby zależne od tego, jakie będą szczegóły ewentualnego pokoju pomiędzy Rosją i Ukrainą i dopiero wtedy ewentualnie może się okazać, że Ukraina jest zszokowana. Natomiast takie faktycznie zszokowane państwo to mogła być Kanada na początku ze względu na wiele różnych wypowiedzi Donalda Trumpa pod kątem, czy to w ogóle tak naprawdę przejęcia Kanady i zrobienia z niej osobnego stanu, czy też pod kątem Justina Trudeau, więc tutaj na pewno szok mógł się pojawić, no i też szok pewnie pojawił się, zresztą to było widoczne wśród przedstawicieli Unii Europejskiej po tym, jak administracja Trumpa przyjechała zdaje się do Monachium, ale to chyba nie było jedyne miejsce, w którym padły takie dość ostre słowa pod kątem tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. J.D. Vance chyba, tak? To wtedy dokładnie akurat miał Natomiast swoje wstąpienie. Chciałbym też zaznaczyć jedną rzecz, że polityka Trumpa czasem przynosi efekty odwrotne od jego tych oficjalnych zamierzeń, dlatego że Trudeau, czyli premier Kanady, miał już naprawdę niskie poparcie, a po tych atakach Trumpa no okazało się, że to poparcie wzrosło, czyli tak naprawdę ja nie wiem, co innego mogłoby pomóc premierowi Kanady w najbliższych miesiącach i nagle z pomocą przyszedł tak naprawdę Trump z taką awanturniczą polityką. Przypomnijmy, co takiego działo się w pandemii właśnie z panem Trudeau. Przytocz może tą historię, dlaczego on miał niskie notowania, tak. Nie tylko w Kanadzie, ale na świecie w ogóle. Tam generalnie było wprowadzane dość wyjątkowo zamordystyczne prawo w trakcie COVID-u. Być może jeszcze niektórzy kojarzą historię konwoju wolności, gdzie tak naprawdę okazało się, że no, nawet zbiórki pieniędzy nie dało się przeprowadzić normalnie, więc wyjątkowo agresywna była ta polityka rządu Kanady wobec wszystkich osób, które nie chciały się stosować do całej długiej listy tych obostrzeń covidowych. No i to był jeden z powodów, dla którego te notowania Trudeau były na bardzo niskim poziomie. No a tutaj jak widać przychodzi Trump, atakuje Trudeau i efekt jest odwrotny od zamierzonego. Tych decyzji Trumpa było bardzo dużo. Ja powiedziałem, że będziemy dzisiaj troszkę odsiewać to, coś było tylko zagrywką negocjacyjną. Jego jako świetnego przedsiębiorcy, miliardera wielokrotnego i bankruta wielokrotnego, jak to rasowy przedsiębiorca, który przyszedł i zaczął mocno z wysokiego C negocjować różne deale międzynarodowe.
Które z nich faktycznie weszły, bo rozmawialiśmy tu przed rozmową, że to, co wczoraj było informacją, dzisiaj jest zdementowane, a jutro znowu jest wykładane na tapet i znowu się o tym rozmawia, jako przemyśleliśmy i wracamy do tych rozmów. Ty też masz takie wrażenie, że tych informacji za Trumpa, czyli w ostatnich realnie tylko 2 miesiącach jest tak dużo, że trzeba by robić relacje na żywo, non-stop ze Stanów i z całego świata, żeby to wszystko pojąć. Ty też jesteś, no nie powiem, że pogubiony, bo ty na co dzień się interesujesz, ale zgodzisz się z tym, że tych informacji jest wyjątkowo dużo? Też mam takie odczucie, że jest tego zbyt dużo. To oczywiście bardzo często wynika z takich rzucanych codziennie stwierdzeń Trumpa, więc one tworzą newsy i te newsy do nas docierają i nas atakują, więc tak jak powiedziałeś, warto sobie odsiać to, co jest prawdą, co stało się faktem, a co było tylko zapowiedziami. I na przykład faktem jest podniesienie ceł na produkty z Chin, które trafiają do Stanów Zjednoczonych. Te cła zostały podniesione z 10 do 20%. Faktem jest też to, że zostały nałożone cła na przykład na aluminium czy stal trafiające do Stanów Zjednoczonych. Natomiast wszystkie te cła, o których słyszeliśmy, typu Meksyk, Kanada, cła na niektóre produkty z Unii Europejskiej, to są cła, które albo zostały zapowiedziane, mają wejść, ale nie wiadomo, czy wejdą przy tej polityce Donalda Trumpa, albo po prostu one pojawiły się gdzieś na Twitterze i tak samo szybko jak się pojawiły, tak samo szybko znikły. Dlatego to jest też istotne, żeby nie reagować obecnie na każdego newsa i to zwłaszcza dotyczy inwestorów, którzy mogą usłyszeć, że na przykład wchodzą cła na produkty z Kanady i nagle wyprzedają spółki z Kanady. A na drugi dzień przychodzi Trump i mówi, no jednak nie, jednak się rozmyśliłem, więc to tak na marginesie, tutaj już trafiając typowo do inwestorów, jest to bardzo ważne, żeby nie reagować na każdy slogan, który się pojawi w tym świecie politycznym, dlatego że w wielu przypadkach to są tylko techniki negocjacyjne, czyli na przykład Trump chce sobie wyrobić odpowiednią pozycję w negocjacjach przykładowo z Kanadą, z Meksykiem czy z Unią Europejską, ale nie chce tak naprawdę wprowadzać niektórych z tych ceł. Która z decyzji Trumpa i jego administracji, bo to wiadomo, że nie tylko on podejmuje te decyzje, on jest tylko i aż prezydentem, ale przecież wiadomo, że mnóstwo mądrych głów tam pracuje, mądrych i niemądrych. Ostatnio sytuacja związana z komunikacją na Signalu, tak, na Signalu, to oczywiście znamy, ale no, eksperci generalnie pracujący nad tym, żeby zmieniać tę gospodarkę i świat. Która z tych decyzji najbardziej dotknie Polskę? Przynajmniej na ten moment, z tych decyzji, które zostały już podjęte, klepnięte, mówiąc kolokwialnie, dotyczące czy to Unii Europejskiej, czy to sytuacji na Ukrainie, no czy innych rzeczy związanych z gospodarką, no bo te cła się pojawiają i również mają dotykać, na razie nie wiadomo, czy dotkną Unię Europejską, więc nas też. Myślę, że z perspektywy Polski obecnie najważniejsze są wszystkie te decyzje, które dotyczą tego, co się dzieje na Ukrainie. Tylko nie chcę tutaj rozstrzygać, czy to są decyzje w dobrą stronę dla naszego kraju, czy w złą stronę, dlatego że ktoś może powiedzieć, że po prostu zawarcie pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją jest dobrą wiadomością dla Polski. Ja bym tak tego nie traktował, dlatego że istotne jest to, jakie będą szczegóły tego pokoju. Czy to będą szczegóły, czy ten pokój będzie jednoznacznie faworyzował Rosję i będzie szedł na rękę Putinowi, czy może to będzie faktycznie coś pośrodku, co ustabilizuje sytuację na Ukrainie, dlatego że z geopolitycznego punktu widzenia, no nie oszukujmy się, ale dla Polski dobre jest to, jeśli jest po prostu niepodległa Ukraina, niezależna od Rosji, która stanowi dla nas jakiś taki bufor, który w przyszłości może się okazać bardzo istotny. Także myślę, że najważniejsze decyzje to te związane z Ukrainą, ale jeszcze bym nie rozstrzygał tak naprawdę, w którym kierunku to faktycznie idzie. Drugą istotną decyzją jest to, co ewentualnie stanie się z amerykańskimi żołnierzami, którzy stacjonują na przykład w Polsce, w Rumunii. To są takie obszary również dla Polski istotne i tematy bardzo istotne i tutaj znowu padają różne stwierdzenia ze strony Trumpa, że ci żołnierze mieliby zostać wycofani, a na drugi dzień, że jednak nie, zostają, więc tutaj też mamy cały czas chaos i do tego też trzeba podchodzić zdecydowanie na spokojnie i poczekać, co tak naprawdę stanie się faktem, a nie tylko reagować cały czas na te plotki, które się pojawiają. No to faktem było to, że Trump jeszcze w kampanii wyborczej mówił, że zakończy wojnę w jeden dzień. Oczywiście, że to było jakieś takie wyolbrzymienie, jakaś może hiperbola, że jeden dzień to jeden dzień. No ale wielu komentatorów mówi, Trump nie skończył wojny w jeden dzień.
No i dzisiaj już minęło 2 miesiące od zaprzysiężenia. Jak ty myślisz, my jesteśmy właśnie bliżej tego realnego pokoju i jaką rolę odgrywają Stany? No bo mówi się właśnie o jakichś dealach, mówi się o korporacjach, które już wykupiły ziemię, mówi się właśnie po tych spotkaniach Żeleńskiego nie tylko w Stanach, ale też w Wielkiej Brytanii, że no te deale te Stany muszą zrobić deal na Ukrainie, bo inaczej po prostu im się to nie opłaca, no bo przecież miliardy dolarów już tam płynęły w trakcie tych ostatnich 3 lat i Amerykanie, zwykli podatnicy, no cisną też na administrację, że my nie będziemy więcej, nie chcemy, żeby pieniądze Amerykanów płynęły na Ukrainę, bo to nie jest nasz biznes. Przyszedł Trump i zaczął mówić, ja chcę z tego mieć cash. Chciałbym, żebyś to trochę wytłumaczył tym, którzy jeszcze tego nie rozumieją, że tam jest po prostu wielki biznes do zrobienia, to po pierwsze. I po drugie, czy uważasz, że faktycznie jesteśmy bliżej pokoju? No bo widać, że jakaś taka awersja jest Putina do tych rozmów, albo są to tylko zagrywki, a czasami to, co oni ustalą, Putin to rozumie po swojemu, że ustalono, że nie będzie Rosja atakować celów jakichś, a on to zrozumiał, przynajmniej tak się to komentuje, że nie będą tylko strzelać do elektrowni, ale w inne miejsca mogą strzelać. Więc ja pytam jako laik, który tam nie jest, który nigdy nie był w takim miejscu, który nie jest geopolitykiem, ale mnie to bardzo ciekawi, bo jest to tak skomplikowane i tak ciekawe zarazem. Myślę, że jeśli popatrzymy na to, co się dzieje, czyli że są rozmowy USA-Rosja, są rozmowy USA-Ukraina, no to jesteśmy tego pokoju w teorii bliżej, ale jednocześnie sytuacja wygląda tak, że Rosja w tym momencie czuje się dość pewnie, czyli będzie stawiać bardzo mocne warunki Stanom Zjednoczonym. No i teraz oczywiście niektórzy są zdania, że Trump to jest w ogóle agent rosyjski. Ja akurat tak nie uważam i wychodzę z założenia, że Stany Zjednoczone nie mogą zgodzić się na wszystkie warunki, które podyktuje Rosja, dlatego że po prostu straciłyby twarz na arenie międzynarodowej. Oczywiście Stany Zjednoczone mają jednocześnie ogromny wpływ na Ukrainę, no bo to było widać po tym, co się działo na linii Trump-Zełenski, więc mamy w tym momencie sytuację, gdzie z pewnością problemem nie jest zachowanie o tyle Ukrainy, co to, co zrobi tak naprawdę Rosja w tym momencie. Czy Rosja postawi takie warunki, które będą totalnie zaporowe dla Stanów Zjednoczonych, czy jednak w jakiś sposób Rosja ze Stanami Zjednoczonymi się dogada. I jeśli tak się stanie, no to myślę, że ten pokój na Ukrainie jest faktycznie realny, tylko potem trzeba zadać sobie jeszcze drugie pytanie, na ile ten pokój faktycznie może być przestrzegany, przez jaki czas może być przestrzegany. Mhm. No jest to ciekawe, przy rozmowach pokojowych z jednej strony, z drugiej strony w Europie i na świecie, no ale jesteśmy w Europie, jesteśmy w Polsce, ta Unia Europejska, wszyscy się zbroją. Nawet pojawiają się takie nagłówki, że wyścig zbrojeń trwa albo się rozpoczął. Nie tylko PKB na zbrojenia wzrasta, prezydenci podpisują kolejne nowe ustawy, że chyba w Polsce jest teraz 4% PKB, jak dobrze kojarzę, tak, na uzbrojenie, chyba do 5 to ma Dokładnie iść, było tak. 3. Z jednej strony, Marcin, toczą się te rozmowy pokojowe. Z drugiej strony cała Europa, może nawet cały świat zbroi się, produkuje broń, planuje wzmocnienia, planuje szkolenia wojskowe. Więc pojawiają się naturalnie takie pytania, to czy my na pewno szykujemy się do pokoju, czy my szykujemy się do jakiejś wojny, większej wojny, no ale chcesz pokoju, szykuj się do wojny, mówi stare powiedzenie. Jak z takiego praktycznego, może prawdziwej oceny twojej to wygląda? To, że my jako Polska już mamy 4% PKB przeznaczanych na zbrojenie, 250 000 wezwań wysłanych ma być albo już zostało wysłanych do Polaków, a na ostatnich konferencji gdzieś tam była mowa, że nawet 500 000 takich wezwań na ćwiczenia, na jakieś wezwania wojskowe do komisji wojskowych się pojawiają, więc to nie tylko w Polsce. Pojawiają się informacje w mediach, żeby jakieś plecaki ucieczkowe. Znowu jest generowany ten strach. Ktoś powie, że to dobrze, żeby ludzie byli przygotowani. Ale na co? Jeśli my mówimy o pokoju, to gdzie jest tak naprawdę, jak daleko jest ten pokój, a jak daleko jest jakaś eskalacja? Gdzie to jest, gdzie my tu przesuwamy? W którym kierunku jest bliżej? Czy bliżej pokoju, czy bliżej jakiejś eskalacji, której przecież nikt nie chce ze zwykłych ludzi? A mam wrażenie, że jakoś eskaluje rozmowa o tym, jak ty to oceniasz, jako Polak, jako młody facet, który tu mieszka, inwestor, który też to wszystko słucha, obserwuje to, co się dzieje w Stanach.
W którym kierunku to bliżej jest tego pokoju, czy jednak jakiejś eskalacji? Myślę, że przez lata Europa przyzwyczaiła się do tej siły Stanów Zjednoczonych i do obecności Stanów Zjednoczonych, że one były gwarantem pokoju. I teraz za sprawą Trumpa to się bardzo mocno zmienia i stąd faktycznie te plany Europy, aby więcej wydawać na zbrojenia, i mówimy tutaj o potężnych pieniądzach, dlatego że na przestrzeni najbliższych lat to miałyby być setki miliardów euro tak naprawdę. I myślę, że z jednej strony oczywiście Europa ma tutaj mocny powód, no bo oficjalnie można powiedzieć, że Amerykanie się wycofują, my teraz wchodzimy do gry, ale też uważam, że dla polityków z zachodniej Europy to jest bardzo wygodna sytuacja, dlatego że oni doprowadzili do tego, że dług jest na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę europejskie gospodarki mają coraz trudniej się rozwijać, więc sposobem na zdewaluowanie tego długu jest inflacja. A żeby doszło do tej inflacji, no to trzeba wprowadzić do obiegu bardzo dużo świeżej waluty. Tylko żeby wprowadzić tą świeżą walutę, to trzeba mieć powód. No i takim powodem na początku był COVID. Teraz minęło kilka lat, inflacja się uspokoiła, no i pojawił się kolejny pretekst, więc uważam, że po prostu dla polityków, ale oczywiście również dla banków europejskich to jest bardzo wygodne, żeby w tym momencie odpalić takie astronomiczne kwoty na zbrojenia. Natomiast zupełnie osobno patrzę na sytuację w Polsce, ponieważ uważam, że my akurat byliśmy rozsądni pod tym kątem, że zawczasu zaczęliśmy wydawać duże środki na zbrojenia, tylko zawsze istotne jest to, gdzie trafiają te pieniądze. Czy one w całości trafiają do zagranicznych firm, czy one trafiają też do polskiego sektora, czy my budujemy polskie zdolności, czy ściągamy do kraju technologię na bazie tych umów, które podpisujemy z zagranicznymi firmami. I tutaj ja od razu powiem, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast podkreślam, żeby zwracać na to uwagę, czyli to, że wyjdzie polityk i powie 5% PKB wydaliśmy na zbrojenia, to jeszcze nie oznacza, że my mamy się cieszyć i po prostu stwierdzać, że to jest sukces, tylko bardzo istotne jest, w jaki sposób te środki tak naprawdę zostały wydane. To prawda, bo często się mówi o tym, że zamykało się polskie miejsca pracy, polskie fabryki, które produkowały albo mogły produkować, albo te fabryki działają, ale nie dostały tych kontraktów, a te kontrakty poszły czy do Stanów, czy zamówienia były przecież chyba w Korei Południowej, jak dobrze pamiętam, czy w innych krajach. No i dlaczego nie dotuje się tej polskiej gospodarki, która jest? Albo dlaczego na przykład nie szuka się rozwiązań w jakichś fabrykach, montowniach, które zresztą Fiat się przecież wynosił nie tylko z Tychów czy Bielska do chyba Maroka, do na pewno Afryki Północnej, bo tam było tanio. No i te wszystkie miejsca, gdzie można na tych fabrykach, które produkowały samochody przez lata, coś robić, wykorzystywać, szukać okazji. Takich rozmów jest bardzo mało, albo one się toczą poza naszymi głowami. O tym nie wiemy. Akurat trafiłeś w ciekawe miejsce, dlatego że w Niemczech pojawiła się teraz taka dyskusja. Mamy tam ogromną firmę zbrojeniową Rheinmetall. No i Niemcy były blisko też tego, żeby zamykane przez Volkswagena fabryki sprzedać Chińczykom. Tak. Natomiast jak tylko pojawiła się informacja o tym, że miałyby być wydawane ogromne kwoty na zbrojenia, no to momentalnie pojawił się pomysł, że przecież Rheinmetall mógłby przejąć te fabryki Volkswagena i wykorzystać je na swoje aktualne potrzeby, więc to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. No to jest ciekawe. Myślę, że tutaj dajcie znać w komentarzu, jaką wy macie nie tylko wiedzę, ale jakie wy macie zdanie na temat tego, co się dzieje. Nie chodzi o to, żeby wzmagać strach, tylko świadomość podnosić, o tym rozmawiać, dyskutować, bo przecież rozmowa, dyskusja o tym, jak wydatkowane są nasze pieniądze na zbrojenia, bo to są przecież twoje pieniądze, twoje, Marcin, moje, wspólne nasze pieniądze w jednym budżecie i jakaś część tego idzie na zbrojenia. No i pytanie, ile z tych procent zostaje w Polsce, a ile właśnie na różnych dealach trafia do innych krajów. Idźmy do tematu złota, bo to ciekawy temat. Myślę, że rozgrzał opinię publiczną, inwestycyjną na całym świecie, no bo nie tylko mamy rekordy cenowe złota, $3000 przebite, to po zaprzysiężeniu Trumpa Stany zaczęły skupować ogromne ilości złota. W Polsce też się mówi, że Polska też tego złota bardzo dużo kupuje. Była dosyć na wysokim miejscu. Nie pamiętam tego miejsca, ale my byliśmy tam w pierwszej 5 na świecie krajów chyba, które zakupowało złoto, więc przynajmniej ta informacja, która do nas trafiała, że to są takie ogromne ilości złota,
Jak wytłumaczyć to, że Stany tak dużo tego złota kupowały po zaprzysiężeniu? To po pierwsze. Po drugie, afera, czy może sytuacja związana z fortem, z tym fortem Knox, tak, gdzie Stany przechowują złoto, no i jakaś ogromna zagadka, znak zapytania, tajemnica związana z tym tematem. No bo wiadomo, że pokazanie, że tam nie ma złota, albo że tam jest złoto, zawsze to będzie miało swoje reperkusje, więc z moich informacji ten temat chyba się nie rozwiązał, tak? Nie mamy tutaj dalej odpowiedzi. Nie wiemy, więc wracam do pytania, dlaczego Stany tak dużo kupują, no i dlaczego my kupujemy, czy to złoto, bo się też mówi, że to polskie złoto też nie jest w całości w Polsce, dlaczego? Przede wszystkim, jeśli chodzi o złoto, to jego cena obecnie rośnie po pierwsze za sprawą tych planowanych dużych wydatków, no bo to oczywiście wyższa inflacja, ale to też jest tak naprawdę ten punkt oparcia na niepewne czasy. I tutaj być może powinienem był to powiedzieć już w trakcie poprzedniego pytania, ale tak my zmierzamy w stronę jeszcze bardziej niepewnych geopolitycznie czasów, więc to złoto jak najbardziej jest pożądane. Tylko pojawia się pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone akurat po zaprzysiężeniu zaczęły sprowadzać tak dużo złota. Myślę, że to jest celowe działanie Trumpa, które ma po pierwsze wzmocnić jakby tą pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie finansów, dlatego że bardzo dużo mówiło się zarówno o tym, że tego złota w forcie Knox miałoby kompletnie nie być, i to była pierwsza teoria, a druga była taka, że handel złotem tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych opiera się tylko na handlu papierkami, tak, kontraktami i nie ma w skarbcach tej giełdy głównej, czyli COMEX-u, nie ma tego złota. I teraz tego złota bardzo szybko zaczęło przybywać właśnie w tych skarbcach i w samym lutym Stany Zjednoczone sprowadziły około 350 ton złota. Więc dla porównania powiem, że my po tych wszystkich zakupach mamy ponad 400 ton. A Stany Zjednoczone w jeden miesiąc sprowadziły 350 ton i widać, że jest to celowe działanie, które zostało uruchomione tuż po zaprzysiężeniu Trumpa. I tak jak wspomniałem, w pewnym momencie myślę, że nawet Chińczycy mogliby użyć tego, być może jeśli zależałoby im na zaatakowaniu dolara, powiedzieć po prostu, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie mają tyle złota w forcie Knox, ile oficjalnie deklarują, a po drugie, zobaczcie, amerykańska giełda tak naprawdę nie opiera się na handlu faktycznym metalem, tylko papierkami, a my u siebie w Chinach mamy dużo tego złota. Więc już chociażby zabezpieczając się przed takimi działaniami Chin, być może Stany Zjednoczone po prostu chciały tego złota mieć więcej, chciały, żeby ten handel złotem faktycznie był z prawdziwego zdarzenia. Pytanie, na ile te zakupy są powiązane faktycznie z brakami w forcie Knox, no bo skoro audytu do tej pory nie było, to nie wiemy tak naprawdę, ile ostatecznie tego złota w tym forcie Knox się znajduje. Z tego co pamiętam, powinno tam być 4,5 tysiąca ton, czyli ponad połowa całego złota oficjalnie posiadanego przez Stany Zjednoczone. No gdyby wyszła taka informacja, że tego złota tam nie ma albo jest go dużo mniej, no to myślę, że momentalnie mamy do czynienia ze spadkami ceny dolara i ze wzrostem ceny złota. No myślę, że celowy jest brak tej informacji. No to jeszcze dopytam jeszcze raz, bo zadałem dwa pytania w jednym. Dlaczego zakupy złota w Polsce się odbywają? No to chyba nikogo nie dziwi, ale często się pojawia pytanie, gdzie to złoto jest? Gdzie to złoto jest w Polsce? I informacja jest, że część jest przechowywana na Wielkiej Brytanii, tak, w Londynie. Dlaczego? To jest proste pytanie. Dlaczego polskie złoto nie jest w Polsce? Szczerze mówiąc, ja nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że myślę, że są to po prostu ustalenia już pomiędzy bankami centralnymi, gdzieś tam na najwyższych poziomach, ale faktycznie jest tak, że mniej niż połowa tego złota, które Polska posiada, faktycznie znajduje się w Polsce. Reszta znajduje się w Wielkiej Brytanii i jeśli się nie mylę, chyba też część znajduje się w Niemczech lub w Stanach Zjednoczonych, więc faktycznie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, powinno to złoto jednak być przechowywane w Polsce. To mam jeszcze, Marcin, dwa pytania. Jedno o politykę, drugie o inwestycje, bym powiedział tak zwykłego Polaka Kowalskiego, czyli takiego chłopaka jak ty czy ja. Pierwsze, z tych wszystkich decyzji Trumpa, jego administracji przez ostatnie 2 miesiące, która z nich jest według ciebie, gdybyś był politykiem, decydentem, byś mógł zdecydować, że kurczę, to jest świetna decyzja, to jest świetna ustawa, to by nam się przydało. Kurczę, ale to jakbyśmy zrobili, to w ogóle by był
która z nich, chociaż jedna, byłaby taka, że to była realna wartość, jakaś ulga dla nas, Europejczyków, Polaków? Jakbyśmy wprowadzili ją tutaj w Polsce, no idźmy do Polski, nie idźmy do Europy, bo uciekamy od tej Europy, wszyscy od tej Unii, więc która z decyzji, która ze zmian byłaby dobra dla Polaków, które wprowadził Trump u siebie w Stanach? No właśnie mam dwie zmiany w głowie, nie umiem się zdecydować, która jest lepsza, dlatego że pierwszą z nich to jest pójście w stronę tego tak zwanego Departamentu Efektywności Rządowej, czyli po prostu ograniczanie biurokracji, ograniczanie liczby urzędników i na pewno takie coś w Polsce zwłaszcza by nam się przydało, bo w Polsce na potęgę produkuje się po prostu akty prawne, które utrudniają życie przedsiębiorcom przede wszystkim i myślę, że takie coś zarówno w Polsce, jak i w Europie ogólnie by się przydało. Natomiast drugi element to jest po prostu zadbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne, o sytuację na granicach, o stabilną granicę. I tu z kolei bym powiedział, że nie tyle, oczywiście w Polsce też chcemy to utrzymać, ale przede wszystkim to jest problem Europy Zachodniej, dlatego że no, nie było wystarczająco dużo miejsca poświęconego tej kwestii i jak duży to jest problem, temat imigracji w Europie Zachodniej, jak dużo problemów to rodzi tak naprawdę w tym momencie. I tutaj by się po prostu przydał ktoś taki, kto twardą ręką by zadbał o ten temat w Europie. Myślę, że dwie ważne kwestie. Kwestia bezpieczeństwa granicy, no i tego porządku prawnego albo nieprodukcji w takiej ilości tych dokumentów prawnych i w ogóle problemu ogromnej ilości urzędników, a wcale nie idzie za tym jakość obsługi petenta. Nie wiem, czy to Konfederacja, czy to ktoś inny. Nie chciałbym mówić, kto to wymyślił, ale kiedyś była taka propozycja, nie wiem, czy ona weszła, bo skoro o niej mówimy, to najprawdopodobniej nie, że jeśli wprowadzamy nową ustawę, to musimy dwie wyrzucić do kosza i znaleźć jakieś, które są po prostu martwe, które no, jakby nie korzystamy z nich. Być może kiedyś zostały przegłosowane, wymyślone są gdzieś tam, ale są po prostu nieżyciowe, więc jedną wprowadzasz, dwie usuwasz, czyli mamy mniej. Z tego, co pamiętam, to chyba Trump coś takiego wprowadził w trakcie pierwszej kadencji i zdaje się, że coś podobnego weszło teraz, tylko nie jestem pewien, czy to zostało zatwierdzone, natomiast w przypadku tej drugiej kadencji ja słyszałem nawet o takiej sytuacji, w której, żeby zatrudnić jednego urzędnika, trzeba zwolnić 2 czy 4 najpierw. Być może. No ciekawy kierunek. Dajcie znać w komentarzu, jak wy uważacie. Szczególnie pytam pytania do urzędników. Nie chcemy, żebyście byli zwalniani, ale chcielibyśmy, żeby po prostu nam się wszystkim lepiej żyło. To ostatnie pytanie dzisiaj. W tych czasach, gdzie faktycznie szalone zmiany na krypto, na złocie, na giełdzie, w nieruchomościach w Polsce, korekty, no wszędzie się dzieje. Inwestorzy się zastanawiają. Jak myślisz, gdzie szukać oparcia? Które miejsce jest dzisiaj takim bezpiecznym miejscem w obecnej sytuacji? W kwietniu 2025 roku, no, gdzie mamy rekordy złota i część mówi, no to złoto znowu pokazuje, że błyszczy, że jest faktycznie jedyną wartością. A jakie ty masz zdanie na ten temat w tej akurat sytuacji obecnej? Ja myślę, że moja odpowiedź brzmi podobnie, jak brzmiałaby rok temu czy 2 lata temu, że dalej istotna jest tak naprawdę dywersyfikacja, czyli tak naprawdę jeśli mamy jakieś nadwyżki, oszczędności, to przede wszystkim one nie mogą leżeć po prostu na koncie, dlatego że no pożre je inflacja i niewiele nam z tego zostanie, ale też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wydarzy się na pewno jeden scenariusz, że na pewno będzie źle albo na pewno będzie dobrze, dlatego zarówno posiadanie złota, jak i posiadanie również akcji, jeśli dysponujemy większym budżetem, to również nieruchomości czy ziemia, to wszystko powinno znaleźć się w portfelu i oczywiście również warto zadbać o to, żeby posiadać trochę gotówki w zagranicznych walutach. Akurat teraz, kiedy rozmawiamy, dolar trochę potaniał. Generalnie obce waluty są teraz stosunkowo tanie w stosunku do polskiego złotego, więc wydaje mi się, że to jest też w tym momencie dobry kierunek. Po więcej informacji zapraszamy na kanał Independent Trader. Zapraszamy, bo Marcin też tam nagrywa. Czasami popełni jakiś fajny film, z którego można się dużo dowiedzieć, więc na dzisiaj tyle z Krakowa. Przed imprezą InvestCaps zdążyliśmy dla was jeszcze nagrać, można powiedzieć, przegląd gospodarczy świata pod batutą Trumpa. Tak bym to dzisiaj zakończył. Marcin, wielkie dzięki za twoją wiedzę. Dziękuję również. Dajcie znać, jak wy widzicie ten nowy świat gospodarczy, co was zaskoczyło, co was zdziwiło, jak z tego korzystacie, bo myślę, że możemy to po prostu uznać, że jest to szansa. Zmieniający się świat, tak jak w
2020 roku, gdzie mieliśmy pandemię, to też wielu ludzi z tego skorzystało. Myślę, że te okazje teraz też się pojawiają, więc zachęcamy, żeby mieć otwarte oczy i korzystać na tym inwestycyjnie, majątkowo. Dbajcie o siebie i swoje pieniądze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.